I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm popularnym formom inwestycji w srebro, srebrnym monetom i srebrnym sztabkom. Wybór między nimi może być kluczową decyzją dla osób planujących rozpoczęcie stakowania srebra, dlatego ważne jest zrozumienie ich zalet, wad i różnic. Zarówno monety, jak i sztabki mają swoje unikalne cechy, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Przeanalizujemy, która forma może być lepsza dla Twoich celów inwestycyjnych i dlaczego. Czy warto postawić na tradycyjne i powszechnie znane monety, czy może bardziej opłacalne sztabki? Odpowiedzi na te pytania poszukamy dzisiaj w naszym programie. Srebro od wieków było używane jako forma pieniądza i środek wymiany handlowej na całym świecie. Początkowo srebrne monety były wybijane jako środek płatniczy, umożliwiający swobodną wymianę towarów i usług. Monety te miały różnorodne nominały i wzory, odzwierciedlające kulturowe i historyczne konteksty kraju, który je emitował. Wraz z rozwojem handlu i gospodarki, srebrne monety stały się nie tylko środkiem płatniczym, ale także formą inwestycji. Ich zawartość srebra sprawiała, że były one cenione jako sposób na zachowanie wartości majątku w czasach niepewności finansowej. Nawet dzisiaj srebrne monety, takie jak amerykańskie srebrne dolary czy kanadyjskie srebrne Maple Leaf, są nadal popularnym wyborem wśród inwestorów ze względu na swoją uniwersalność i rozpoznawalność. Srebrne sztabki, choć mniej historyczne niż monety, również zyskały na popularności jako forma inwestycji w srebro. Ich większa zawartość srebra w porównaniu do monet czyni je atrakcyjnymi dla osób szukających czystej inwestycji w metal szlachetny. Sztabki są produkowane w różnych wagach, co pozwala inwestorom na elastyczne dostosowanie swojej inwestycji do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Obie formy srebra, zarówno monety, jak i sztabki, odgrywały i nadal odgrywają istotną rolę jako środki zachowania wartości w czasach niepewności finansowej. Ich historyczna i kulturowa wartość, w połączeniu z wartością metalu szlachetnego, czyni je atrakcyjnymi opcjami inwestycyjnymi dla osób poszukujących stabilności i ochrony swojego kapitału. Inwestowanie w srebrne monety ma wiele zalet, które przemawiają za tą formą inwestycji. Oto kilka kluczowych korzyści. Powszechność. Srebrne monety są szeroko dostępne na rynku, co czyni je łatwym wyborem dla początkujących inwestorów oraz osób chcących zdywersyfikować swój portfel. Ich popularność sprawia, że są one łatwo dostępne w sklepach numizmatycznych, kantorach czy też platformach internetowych. Zróżnicowanie wzorów i nominałów. Monety są dostępne w różnych wzorach, nominałach i rozmiarach, co pozwala inwestorom na wybór opcji najlepiej odpowiadającej ich preferencjom i strategii inwestycyjnej. Niektóre z najbardziej popularnych monet to amerykańskie srebrne orły, kanadyjskie Maple Leaf czy australijskie koale. Łatwość w handlu. Srebrne monety są powszechnie akceptowane i łatwe do zidentyfikowania, co sprawia, że są one łatwe w handlu. Można je sprzedać w większości sklepów numizmatycznych, kantorów czy też platformach handlowych, co sprawia, że są one bardzo płynnym aktywem. Przykłady popularnych monet, które są często wybierane przez inwestorów, obejmują: amerykańskie srebrne orły, wybita przez United States Mint, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych monet na świecie, znana ze swojego charakterystycznego wzoru orła na awersie i herbu Stanów Zjednoczonych na rewersie. Kanadyjskie Maple Leaf, emitowane przez Royal Canadian Mint, Maple Leaf to jedne z najczęściej wybieranych monet przez inwestorów, znane ze swojego precyzyjnego odwzorowania liścia klonowego na awersie i mapy Kanady na rewersie. Australijskie koale, wybita przez Department, moneta koala to popularny wybór ze względu na swój unikalny wzór przedstawiający sympatycznego koale na gałęzi eukaliptusa. Te monety są często wybierane przez inwestorów ze względu na ich powszechność, rozpoznawalność i wysoką zawartość srebra, co sprawia, że stanowią one solidną inwestycję w metal szlachetny. Inwestowanie w srebrne sztabki ma wiele zalet, które sprawiają, że są one atrakcyjną opcją dla wielu inwestorów. Oto kilka kluczowych korzyści. Niższe marże. W porównaniu do srebrnych monet, srebrne sztabki zazwyczaj mają niższe marże sprzedaży.
Oznacza to, że inwestorzy mogą nabyć większą ilość srebra za tę samą kwotę pieniędzy, co przyczynia się do zwiększenia potencjalnego zysku w przypadku wzrostu cen srebra. Większa zawartość srebra w porównaniu do ceny. Srebrne sztabki zazwyczaj mają większą zawartość srebra w porównaniu do ich ceny niż srebrne monety. Oznacza to, że inwestorzy otrzymują więcej metalu szlachetnego za swoje pieniądze, co może przynieść większe korzyści w przypadku długoterminowej inwestycji. Łatwiejsze przechowywanie. Srebrne sztabki są zazwyczaj produkowane w formie płaskich, prostokątnych bryłek, co sprawia, że są one łatwiejsze do przechowywania w porównaniu do monet, które są zazwyczaj pakowane w pojedyncze opakowania. Dzięki swojej płaskiej formie, sztabki można łatwo układać w sejfach lub schowkach, co ułatwia organizację i dostęp do inwestycji. Przykłady popularnych srebrnych sztabek dostępnych na rynku obejmują: srebrne sztabki 1 uncji. Są to najbardziej powszechne i popularne sztabki dostępne na rynku. Mają one standardową wagę 1 uncji i są produkowane przez wiele mennic i rafinerii na całym świecie. Srebrne sztabki 10 uncji. Są to większe sztabki, które mogą być atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących większych ilości srebra w jednym zakupie. Mają one wysoką zawartość srebra i mogą być stosunkowo łatwe do przechowywania i transportu. Srebrne sztabki o niestandardowych wagach. Niektóre mennice i rafinerie produkują również sztabki o niestandardowych wagach, takie jak 5 uncji, 50 uncji, czy nawet 100 uncji. Te sztabki mogą być interesującą opcją dla inwestorów poszukujących większych ilości srebra w jednym zakupie, przy zachowaniu różnorodności w portfelu inwestycyjnym. Te srebrne sztabki są popularne wśród inwestorów ze względu na ich niższe marże, większą zawartość srebra w porównaniu do ceny oraz łatwiejsze przechowywanie. Oferują one atrakcyjną opcję dla osób poszukujących stabilnej inwestycji w metal szlachetny. Podczas gdy srebrne monety mają wiele zalet, istnieją również pewne wady, które należy wziąć pod uwagę przy inwestowaniu w tę formę srebra. Oto kilka potencjalnych wad. Wyższe marże. W porównaniu do srebrnych sztabek, srebrne monety zazwyczaj mają wyższe marże sprzedaży. Oznacza to, że inwestorzy mogą zapłacić więcej za tę samą ilość srebra, co może obniżyć potencjalny zysk w przypadku sprzedaży w przyszłości. Ograniczona dostępność niektórych roczników i wzorów. Niektóre srebrne monety, zwłaszcza te z ograniczonym nakładem, mogą być trudne do znalezienia lub dostępne tylko na rynku wtórnym. Ograniczona dostępność niektórych roczników i wzorów może sprawić, że inwestorzy będą mieli trudności z uzupełnieniem swojej kolekcji lub zwiększeniem swojej inwestycji. Ryzyko fałszerstw. Podobnie jak w przypadku każdej innej formy inwestycji, istnieje ryzyko fałszerstw związane z srebrnymi monetami. Fałszywe monety mogą być podrobione i sprzedawane jako oryginalne, co może prowadzić do straty pieniędzy dla naiwnych inwestorów. Dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzać autentyczność każdej monety przed dokonaniem zakupu. Mimo tych potencjalnych wad, srebrne monety nadal pozostają popularnym wyborem dla wielu inwestorów ze względu na ich powszechność, rozpoznawalność i wysoką zawartość srebra. Jednak warto być świadomym tych potencjalnych wad i dokładnie przemyśleć swoją decyzję inwestycyjną przed dokonaniem zakupu. Mimo że inwestowanie w srebrne sztabki ma wiele zalet, istnieją również pewne wady, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Oto kilka potencjalnych wad. Standaryzacja. Srebrne sztabki zazwyczaj mają standardowe kształty i rozmiary, co może sprawić, że są one mniej atrakcyjne dla kolekcjonerów, którzy cenią różnorodność wzorów i unikalne cechy monet. Brak różnorodności w wyglądzie sztabek może sprawić, że inwestycja w nie staje się mniej interesująca dla niektórych osób. Brak różnorodności wzorów, w przeciwieństwie do srebrnych monet, które często są wybijane w różnych wzorach i nominałach, srebrne sztabki zazwyczaj mają jednolity wygląd bez różnorodności wzorów. Dla niektórych inwestorów brak tej różnorodności może sprawić, że inwestycja w sztabki staje się mniej atrakcyjna wizualnie i mniej satysfakcjonująca estetycznie. Większa trudność w handlu niższymi nominałami. Srebrne sztabki są zazwyczaj produkowane w większych wagach, co może sprawić, że są one mniej elastyczne w handlu niż mniejsze nominały srebrnych monet. Handel większymi sztabkami może być bardziej skomplikowany i czasochłonny, co może być utrudnieniem dla niektórych inwestorów. Pomimo tych wad, srebrne sztabki nadal pozostają popularnym wyborem dla wielu inwestorów ze względu na ich niższe marże, większą zawartość srebra w porównaniu do ceny oraz łatwiejsze przechowywanie. Jednak warto być świadomym tych potencjalnych wad i dokładnie przemyśleć swoją decyzję inwestycyjną przed dokonaniem zakupu.
Przy porównaniu kosztów zakupu, przechowywania i sprzedaży srebrnych monet i sztabek istnieje kilka istotnych czynników, które warto rozważyć. Koszty zakupu. Srebrne sztabki zazwyczaj mają niższe marże sprzedaży niż srebrne monety, co oznacza, że inwestorzy mogą nabyć więcej srebra za tę samą kwotę pieniędzy. Jednakże, przy zakupie większych sztabek, mogą pojawić się dodatkowe opłaty za przechowywanie i transport. Z drugiej strony, srebrne monety mogą mieć wyższe marże, ale są one bardziej zróżnicowane pod względem nominałów i wzorów, co może wpłynąć na ich cenę. Koszty przechowywania. Srebrne sztabki są zazwyczaj łatwiejsze do przechowywania niż monety ze względu na ich płaską formę i standardowe rozmiary. Mogą być one przechowywane w sejfach, schowkach lub nawet w bankach. Natomiast monety mogą zajmować więcej miejsca ze względu na ich różnorodność wzorów i nominałów, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami przechowywania. Koszty sprzedaży. W przypadku sprzedaży, obie formy srebra mogą wiązać się z pewnymi kosztami, takimi jak prowizje maklerskie, opłaty za przesyłkę i opłaty manipulacyjne. Jednakże, płynność rynku może mieć wpływ na te koszty. Srebrne monety zazwyczaj są bardziej płynne na rynku wtórnym ze względu na ich powszechność i rozpoznawalność, co może oznaczać niższe koszty sprzedaży. Natomiast sztabki mogą być mniej płynne, szczególnie jeśli są w większych wagach, co może wpłynąć na ich cenę sprzedaży. Ogólnie rzecz biorąc, zarówno srebrne monety, jak i sztabki mają swoje zalety i wady pod względem kosztów zakupu, przechowywania i sprzedaży. Ważne jest, aby inwestorzy dokładnie przemyśleli swoje cele inwestycyjne i preferencje przed podjęciem decyzji, aby wybrać formę inwestycji, która najlepiej odpowiada ich potrzebom. Podczas analizy zalet i wad inwestowania w srebrne monety i sztabki, można dostrzec, że obie formy mają swoje unikalne cechy, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Srebrne monety są popularne ze względu na ich powszechność, zróżnicowane wzory i nominały oraz łatwość w handlu. Jednakże, mogą one mieć wyższe marże i ograniczoną dostępność niektórych roczników i wzorów, co może wpłynąć na ich cenę i dostępność. Z drugiej strony, srebrne sztabki charakteryzują się niższymi marżami, większą zawartością srebra w porównaniu do ceny oraz łatwiejszym przechowywaniem. Jednakże, mogą one być mniej płynne na rynku wtórnym i mają mniejszą różnorodność wzorów. Osobiście preferuję srebrne monety ze względu na ich uniwersalność i zróżnicowanie, ale jeśli cena srebra jest korzystna, to również rozważam inwestycje w srebrne sztabki. Ostateczny wybór zależy od indywidualnych preferencji, celów inwestycyjnych i strategii inwestycyjnej każdego inwestora. Ważne jest, aby dokładnie przemyśleć swoje decyzje inwestycyjne i wybrać formę inwestycji, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top.